Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Dzisiejszy materiał przyniesie garść nowych rzeczy, nową mechanikę. Pamiętam, jak bodajże Tim Kaine na swoim kanale opowiadał, że kiedy tworzyli Fallouta pierwszą część, mieli gotowy system RPG, czyli rozwój postaci i tak dalej, ale czegoś im brakowało. I w końcu wpadli na pomysł, żeby dodać perki, które będą dodatkowo pomagały rozwijać postać. I też ja zabrałem się dzisiaj za perki i wstępnie je dla Was omówię. Oczywiście wszystkie perki zależne są od tego, jakie nasze punkty cech, jak są rozporządzone. Jeżeli weźmiemy tą cechę początkową, będziemy otrzymywać perki o jeden poziom później. Także decyzja należy do Was. Ja sobie wstępnie w ten sposób rozporządzę, no może bez szczęścia. O, w ten sposób. Tutaj jakieś przykładowe. No więc dobrze, zaczynamy. Specjalnie przygotowałem sobie na potrzeby tego materiału pewien skrót klawiszowy, który pozwoli mi wbić szybko poziom, dlatego to teraz zrobię. I wyskakuje nam pierwsza lista perków. Możemy ją oczywiście zamknąć i ona nam się pojawi z powrotem, dopóki nie zużyjemy perków, które w tle odkładają się na przechowanie. Jeśli będziemy mieli dwa perki, to po prostu dwa razy będziemy musieli wybrać perki. No więc tak, nie wszystkie perki będą Wam działać, ponieważ nie ma jeszcze na tyle, gra nie jest tak rozbudowana, żeby wszędzie perki pasowały. Na przykład Kama Sutra Master nie będzie Wam tutaj pasować, ponieważ nie ma kontaktów międzyludzkich, żeby ten perk wpływał na nie. Ale omówię kilka z nich, żebyście wiedzieli, o co chodzi. Jeśli chodzi o ten perk, w tej chwili obecnej, jeśli podejdziemy sobie do Clint'a, pokaże nam, ile on ma punktów życia. 33. I na razie ta informacja jest tylko dostępna, żeby ten perk miał już jakieś działanie. Zapiszę sobie stat gry i wbijemy kolejny poziom. Na przykład dodatkowe obrażenia w walce wręcz mamy akurat 3, więc jeżeli wybierzemy to, mamy 5. Dobrze. Książek jeszcze nie ma, także pewnie przy kolejnym update'cie dodam jakieś książki. Tutaj jest inicjatywa. Jest to bardzo przydatna rzecz w momencie, kiedy chcemy my zaatakować wroga. Jeśli go zaskoczymy zza rogu, to przez chwilę on nie będzie nas atakował, dopóki my go nie zaatakujemy. W chwili obecnej mamy 3, dlatego jeśli wybiorę to, będziemy mieli 5. Kiedyś omawiałem tą cechę. Wygląda ona mniej więcej tak, jeżeli byśmy mieli na przykład tutaj 10, to jeżeli wyskoczymy zza rogu na wroga, to będzie on potrzebował aż 5 sekund, żeby zregenerować swoje punkty akcji, żeby móc zaatakować. No chyba że zaatakujemy go bezpośrednio od razu, to od razu mu się zacznie to regenerować i będzie gotowy do walki. Tak, ok. Dalej będziemy mieli szybsze leczenie. Jeżeli wybierzemy ten dodatek, to na mapie świata i podczas upływu czasu będzie nam się szybciej regenerować życie, punkty życia. Bardzo przydatne. Ten perk dodaje od razu natychmiastowo poziom wyżej. To może zademonstruję Wam. Sprawimy, aby była noc.
OK. Wybierzemy Night Vision i zwróćcie uwagę po lewej, jak Clint będzie lepiej widoczny. OK. No i to daje nam bonus. Według opisu na stronie 20% więcej widoczności. Oczywiście to się może łączyć z źródłami światła, takimi jak flara, będzie jeszcze lepiej wszystko widoczne. OK, idziemy dalej. Szybkie kieszenie. W tej wersji jest taka dodatkowa rzecz, która będzie wymagała 4 punktów akcji, żeby wejść do naszego ekwipunku podczas walki. Czyli jeżeli mamy walkę, jak widzicie, zabrało mi 4 punkty. Za każdym razem podczas walki będzie zabierało. Czas jest zwolniony do 30%, dlatego te punkty będą się tutaj regenerować. Możemy zrobić wszystko to, co potrzebujemy. Natomiast jeżeli nie będzie 4 punktów, nie będziemy mogli otworzyć ekwipunku. Ja teraz cały czas naciskam i się nie otwiera, dopiero jak 4 punkty akcji mam, to dopiero wtedy. No i ten oczywiście perk sprawia, że będzie nam zabierać 2 punkty, jak widzicie. OK, bardzo dobrze. Dodamy jeszcze coś. I co my tu jeszcze mamy? Ten perk dodaje nam 50 funtów udźwigu. To jest bardzo przydatne i już działa. Za każdym razem, kiedy otrzymamy jakieś punkty doświadczenia, dostajemy bonus 5%. To jest bardzo fajny perk. Może wam zademonstruję. Przejdę teraz na drugą stronę wioski i znajdę kogoś, kto będzie dzierżył młot i pokażę wam, o co chodzi. Mamy tutaj panią z młotem i zwróćcie uwagę, że mając perk będzie ciężej nas powalić. Odpycha nas, ale nie powoduje powalenia. Tak jest, dobra. No więc to tyle w tym materiale. Mam nadzieję, że jest to dla was satysfakcjonujący ruch w przód, jeśli chodzi o produkcję tej gry. Oczywiście perków jest mnóstwo i mnóstwo czynników będzie na nie wpływać oraz perki będą wpływać na wiele innych czynników w grze, także jeszcze dużo roboty przed tym. Przede mną też stoi wyzwanie, żeby to wszystko odkryć, żeby nie przeoczyć niczego, to będzie najtrudniejsze. Ale to dla mnie sama przyjemność, także mimo, że potrwa to pewnie sporo czasu, produkcja tej gry mam na myśli, to i tak to będzie sama przyjemność. Także dziękuję wszystkim za uwagę, dziękuję za wspieranie tego kanału, dziękuję za wszystkie ostatnie subskrypcje, ponieważ bardzo wielu ludzi dołączyło do subskrybowania mojego kanału, także bardzo dziękuję. Oraz za wszystkie wsparcia na Patronite, szczególnie dla osób, które od samego początku wspierają ten kanał. Bardzo się cieszę i bardzo dziękuję. I do następnego materiału, na razie, cześć.